Wybór hotelu na wakacje powinien być przyjemnością, ale w rzeczywistości bardzo często jest też stresem i dużą odpowiedzialnością, bo od tej jednej decyzji zależy, czy wasze wakacje będą naprawdę udane. I właśnie dlatego powstał ten projekt, bo często pytaliście nas, jaki hotel wybrać na Cyprze, a my przez długi czas opieraliśmy się głównie na opiniach z internetu i doświadczeniach innych osób. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że to za mało i zaczęliśmy sprawdzać te hotele sami, żeby móc porównać je między sobą i polecać wam miejsca, które naprawdę mają sens. W tym odcinku sprawdzamy Nelia Beach Hotel w Ayia Napa. Spędzamy tutaj jeden pełny dzień w formule All Inclusive i testujemy wszystko od A do Z. No cóż, zobaczymy, czy ten hotel się nadaje. Jesteśmy Hello Cypr i sprawdzamy hotele na Cyprze dla was. Bardzo dobra lokalizacja, 2 minuty od plaży. Jeśli chodzi o jedzenie, mieliśmy wszystko w cenie, ale jedliśmy kolację i obiad w hotelu chyba tylko 3 razy. Wybór nie jest zły, ale jakoś wszystko jest monotonne. Zdecydowanie jeden z najlepszych hoteli, w jakich byłam. Nowoczesny, bardzo czysty, pokoje sprzątane i ręczniki wymieniane codziennie, nawet w dniu wyjazdu. Jedzenie pyszne, różnorodne, z wieczorami tematycznymi. Spędziliśmy w hotelu tydzień z dziećmi. Hotel jak najbardziej okej, dobrze wyposażony i co najważniejsze czysty. Serwis sprząta codziennie pokoje. Jedzenie 3 z 5, monotonny, ale głodny chodzić nie będziesz. Przy samej plaży, jednak brak bezpośredniego przejścia z hotelu. Hotel fajny, obsługa miła, jedzenie też smaczne. Ogólnie polecam. Przede wszystkim miła i zaangażowana obsługa, lokalizacja świetna, a pokoje bardzo czyste, sprzątane codziennie. Widok na morze jest dodatkowym atutem, co kosztuje dodatkowo. Nelia Beach w Ayia Napa to 4-gwiazdkowy hotel położony praktycznie przy samej plaży Limanaki. Obiekt oferuje 180 pokoi w różnych standardach, od prostszych opcji po pokoje z widokiem na morze. Całość utrzymana jest w nowoczesnym, lekkim stylu z jasnymi kolorami i wakacyjnym klimatem. Już od wejścia wita nas recepcja i lobby, które stanowią centralny punkt całego obiektu i nadają mu pierwsze wrażenie. To miejsce nastawione głównie na wygodny wypoczynek w bardzo dobrej lokalizacji, zarówno dla par, jak i rodzin. Od razu po zameldowaniu ruszamy na obiad, bo jak wiecie, doba hotelowa zaczyna się standardowo około godziny 14, a lunch w hotelach All Inclusive często kończy się już o 14:30. Mieliśmy więc dosłownie kilka minut, żeby szybko sprawdzić, jak wygląda tutejszy bufet. Na miejscu klasyczny szwedzki stół, dokładnie taki jak w większości hoteli. Ale jak zawsze, najważniejszy jest smak. Pierwsze wrażenie w Nelia Beach było naprawdę pozytywne. Wszystko wyglądało świeżo, estetycznie i było dobrze przygotowane. Nie jest to może poziom wow pod względem prezentacji, ale jedzenie wyglądało apetycznie. I po spróbowaniu możemy powiedzieć wprost. Smakowało dobrze i zdecydowanie nie było rozczarowania. Ale to dopiero obiad. Zobaczymy, co będzie na kolacji i jutro na śniadaniu. Za pobyt w tym hotelu zapłaciliśmy 162 euro za 2 osoby. I to nie tylko za nocleg, ale również za pełne wyżywienie razem z napojami. Sam pokój prezentuje się w standardowym, hotelowym stylu. Znajdziecie tu wszystko, co potrzebne na wakacyjny pobyt. Niestety widok za oknem trochę nas rozczarował. Pokój raczej należy do tych mniejszych. Na miejscu mamy safe i klapki, więc taki podstawowy standard jest zachowany. Czuć przyjemny zapach, co zawsze jest dobrym znakiem. I od razu możemy potwierdzić to, co często pojawia się w opiniach. Jest czysto i widać, że hotel dba o porządek. To po prostu taki klasyk hotelowy, bez większych zaskoczeń. No jeśli ktoś ma od strony morza, to myślę, że ma fajne widoki. Natomiast my tutaj mamy blisko drugi hotel. Widzimy klimatyzatory, śmietniki i inne takie. W sumie to za dużo nie widzimy, bo jest wysoka barierka odgradzająca akurat, żebyśmy cokolwiek widzieli, więc w sumie dobrze. Tam jest hotel, a na Atlantica Sanctana, po którym byliśmy ogólnie zadowoleni. Sprawdzamy Wi-Fi w pokoju. Zasięg jest, sieć działa,
więc zobaczmy co z prędkością. I szczerze mówiąc, jak na hotel jest w porządku. Co ciekawe, prędkość wysyłania jest tutaj nawet wyższa niż pobierania, co nie zdarza się aż tak często. Zauważyliśmy też jakieś przetarcia czy uszkodzenia mebli, ale to takie raczej drobnostki. Strefa basenowa w hotelu Nelia to idealne miejsce na złapanie wakacyjnego luzu. Spokojna atmosfera, dużo wolnych leżaków i ludzie, którzy po prostu odpoczywają dokładnie tak, jak powinny wyglądać wakacje. To idealne miejsce, żeby na chwilę się zatrzymać, ale Cypr to znacznie więcej niż tylko hotelowy relaks. Dlatego jeśli chcecie zobaczyć najpiękniejsze miejsca, odkryć prawdziwy klimat Cypru i przeżyć coś więcej niż tylko hotel, zapraszamy Was na nasze autorskie wycieczki po wyspie. Mega widoki, małe kameralne grupy, świetna atmosfera i doświadczenie, które zostaje na długo. Programy naszych wyjazdów oraz dostępne terminy znajdziecie na stronie hellocypr.pl lub skanując kod QR, który widzicie teraz na ekranie. Uwaga, 00, hotel Nelia. Sprawdzimy teraz, ile jest do najbliższej plaży. 00, proszę bardzo. I start. Dwie minuty 33 sekundy. Jest do najbliższej plaży. Tuż przy hotelu znajduje się plaża Limanaki, do której dochodzicie dosłownie w kilka chwil. Co ciekawe, hotel ma tu również swoją wydzieloną strefę z leżakami i parasolami. Nie znajduje się ona bezpośrednio przy samej linii wody, tylko trochę dalej, ale goście hotelowi mogą z niej korzystać bez dodatkowych opłat. Parasole są oznaczone nazwą hotelu, więc bez problemu je znajdziecie. Jeśli chodzi o samą plażę, najbliższy fragment przy wejściu może być miejscami lekko kamienisty, co zresztą potwierdzają też opinie gości. Natomiast wystarczy przejść kawałek dalej i pojawia się już typowa piaszczysta plaża, właśnie taka, z których słynie Ayia Napa. Wejście do wody jest tu łagodne i płytkie, dzięki czemu to dobre miejsce zarówno dla osób, które chcą spokojnie popływać, jak i dla rodzin z dziećmi. Sprawdźmy teraz siłownię. Nie jest duża, ale na tej przestrzeni znajdziecie całkiem sporo sprzętu. Wygląda na w miarę nowy, jest czysto i wszystko jest dobrze utrzymane. Przez przeszklone ściany widać strefę spa, do której za chwilę zajrzymy, ale o tym później. Ja zawsze w hotelach lubię sprawdzić siłownię i przy okazji zrobić mały trening. Dajcie znać w komentarzu, czy dla Was siłownia w hotelu ma znaczenie, czy raczej w ogóle z niej nie korzystacie. W większości hoteli na Cyprze znajdziecie również strefę spa, ale nam zazwyczaj po prostu brakuje czasu, żeby to wszystko przetestować. Tym razem postanowiliśmy zrobić wyjątek i sprawdzić, jak to wygląda tutaj. Skorzystaliśmy zarówno z masażu, jak i całej strefy spa i sauny. Dodatkowo dostaliśmy też miły bonus w postaci talerza świeżych owoców. Całość kosztowała nas 150 € za 2 osoby, więc warto pamiętać, że korzystanie z tej strefy jest dodatkowo płatne. Byłeś kiedyś w saunie na Cyprze? Jeśli ktoś lubi taki spokojny relaks, to zdecydowanie może być to fajne uzupełnienie pobytu. Zbliżamy się już do końca dnia, więc czas na kolację. Wracamy do tej samej restauracji i sprawdzamy, jak wygląda wieczorny bufet. Wybór jest całkiem konkretny. Pojawiają się nawet lekkie akcenty z owocami morza, a całość wygląda spoko. Mając już porównanie z innymi hotelami na Cyprze, możemy powiedzieć, że poziom jest tutaj w porządku. Na pewno nie najgorszy. Na deser mamy też lody do samodzielnego nakładania z lodówki, więc to też za chwilę przetestujemy. Goście z opaską All Inclusive mogą tutaj swobodnie podchodzić i sami nalewać napoje, w tym piwo bezpośrednio z nalewaka. No ale fajnie, że można samemu tutaj piwko i takie rzeczy, nie? Brać. Mięso spróbujemy. Dobra. Mięso dobre, no nie ma co. No, spoko jest jedzenie. Lepsze niż w Narcysisie. Ale na przykład dziewczyna, która była na wycieczce u nas, to mówiła, że jej mąż mówi, że dobre jedzenie,
tym hotelu, a ona mówi, że no, mogłoby być lepsze, ale że ona jest wybredna, nie? Może w tym. I nawet jesz do rytmu, tak? Jak? Jesz do rytmu muzyki. Czy to się kroi ogólnie dobrze? Bo moje to było takie twarde, że nie do A co zjedzenia. ty brałaś? Wołowinę. No właśnie, ja wołowiny nie zjadam, ale pork był dobry. No jest dobry. Ale kameralna atmosfera, nie? No to spróbujmy. Nie wyglądało to może tak najlepiej, aczkolwiek te babeczki wyglądają ciekawie. Zobaczmy jak to w smaku. Czy tutaj jest w ogóle sens? To wyglądało tak dziwnie przynajmniej. Spróbujmy tego. No. Można mieć uwagę. Takie bezpłciowe roły. Albo przesłodzone. Nie takie złe, ale spróbujmy tą babeczkę. Babeczka dobra. No dobra, czas na mały test lodów. Zobaczymy, czy smakują jak grycany. Dobrze, że są. A ja mam jeszcze takie żółte. Lepiej wygląda niż smakuje. No. Coli nie chcesz pić, bo niedobre. No taki ma kolowaty smak. Smakuje ze smakiem coli. Coli, tak. Koło coli to leżało. Piwko też moje nie było najszczęśliwsze, No ja nie? też nie było dobre. No takie. Takie piwko Wanderasa pod Seacase'ami w budce, nie? To jest fajne. A takie, wiesz, takie rozwodnione, takie, nie wiem, trudno powiedzieć, no, takie wygazowane. To nie do końca, no i lody też nie. Natomiast ogólnie jedzenie raczej na tak, nie? Co, lepsze czy nie? Lepszy. No, na barze lepszy. A daj spróbować. Nie lubię Leona. No lepsze, ale... Znaczy, ja Leona ogólnie nie lubię, ale gorsze niż nawet puszkowe, moim zdaniem. Wieczór w hotelu, spokojna atmosfera i moment, kiedy wszystko na chwilę zwalnia. Właśnie w takie momenty zaczynamy układać w głowie plan na kolejny dzień, bo właśnie w takich chwilach rodzą się najlepsze pomysły. I jeden z nich może być naprawdę wyjątkowy. Sesje zdjęciowe w sukienkach flying dress to coś więcej niż tylko zdjęcia. To może być wasza najpiękniejsza pamiątka z wakacji na Cyprze. Długie, spektakularne suknie z rozwianym trenem, kobieca energia i bajkowe scenerie Cypru tworzą efekt, który wygląda jak z filmu. To moment, w którym naprawdę można poznać siebie z innej strony. Zarezerwować taką sesję można na naszej stronie internetowej. Jeśli chcecie mieć pewność jakości i oryginalnego doświadczenia, pamiętajcie, jedyna oficjalna strona to flyingdress.cy. Warto na to zwrócić uwagę, bo w internecie możecie trafić na różne podobne oferty, za jakość których my nie odpowiadamy. Dziękujemy i do zobaczenia na sesji. To jest zaskakująca rzeźba, nie? Podobno mówią na nią pomnik pokoju. Moje pytanie, czy faktycznie jest wypracowany pokój na tej wyspie, szczególnie biorąc pod uwagę podział wyspy między Turkami a Grekami, chociaż dla mnie on bardziej przypomina rodzinę. Rodzinę, która trzyma globus z pieskiem na wakacjach. To dla mnie chyba takie, bym powiedziała, że no bardziej przejmujące. Natomiast gdzie on do tego pokoju, to nie wiem, ale ciekawe. No i wejście już dalej do portu. Fajne, przyjemne miejsce, naprawdę. Na taki spacerek można sobie pochodzić. To jest taka ciekawa restauracja. Tak, na brunch, na lunch, no na śniadanie właśnie, takie bardziej, chociaż też obiady mają. No i właśnie ona jest cała na różowo, nawet dają tutaj różową kawę i dużo innych ciekawostek. Omlety tam mieliśmy dobrego, co tam mieliśmy ciekawe jeszcze, pamiętasz? Warto spróbować, nie pamiętam, ale naprawdę było fajne. Takie bardzo nowoczesne miejsce, nie? No i proszę, u Was minęła dosłownie chwila, a u nas już kolejny dzień i śniadanie. Taka mała teleportacja z wieczoru prosto na poranny bufet. Jest tu wszystko, czego można potrzebować na start dnia.
ale pojawiło się też coś ciekawszego. Wcześniej widzieliście mieszanki z kaszami, suszonymi owocami, granatem i takimi bardziej lokalnymi akcentami. I swoją drogą pewnie zastanawiacie się, co rośnie na Cyprze, bo oprócz dobrze znanych cytrusów, jak pomarańcze czy cytryny, znajdziecie tu też bardziej egzotyczne rzeczy. Opuncje, kumkwaty, pomelo, granaty, a nawet smoczy owoc. Nie wszystko trafia na hotelowe stoły, ale warto mieć świadomość, co ta wyspa oferuje. My w międzyczasie kompletujemy własne kompozycje śniadaniowe na talerzu i za chwilę Wam ich pokażemy. Na koniec oczywiście coś do picia. Napoje dostępne są na miejscu, a kawę można sobie wygodnie nalać z ekspresu. To jest plus. Właśnie tak się prezentują zestawy, które sobie stworzyliśmy z tego, co było na bufecie. Dobrze to wygląda i smakuje. No tak maleńki, widzę, że teraz już dobrze Ci idzie. Jeśli chodzi o desery, to jesteś pierwszy. Co? Jeśli chodzi o desery, to jesteś pierwszy. Nie jestem pierwszy. No a wygląda to nieźle, daj znać jak smakuje. Dobra. Dobre, nie? Właśnie te niektóre rzeczy były wybitnie dobre, a niektóre były takie, że żałuję, że zjadłam. Na przykład parówka to straszna była. Jajecznica wyglądała lepiej niż w innych hotelach. Tutaj wszędzie są jajecznice z proszku. Ale tylko wyglądała, bo była ogólnie słaba, tylko kawałeczek zjadłam. Więc jeszcze jajecznicy na Cyprze dobrej nie znaleźliśmy. Co prawda w hotelu ANS były jajka poszety, ale akurat jajecznicy też mieli tego słabiutko. Natomiast tutaj cała reszta, w ogóle zobaczcie te jogurty fajne, ten truskawkowy, w ogóle dodatki do tego, naprawdę tak bogate śniadanie. Z pomysłem, nie? Z pomysłem, tak. Ładnie estetycznie podane, takie sensowne. Szkoda, że nie ma truskawek, nie? Ja pamiętasz, ja Cię wczoraj, czy kiedy tam przyniosłam? No. Takie malutkie truskawki. No to takie chyba z ozdoby były. Tak, to ja z innego deseru to zebrałem do Ciebie. Dobra. Całkiem, nie? No powiem Ci, że bardzo dobra. No i tym samym dobiegł końca nasz jednodniowy pobyt w tym hotelu i czas na nasze podsumowanie oraz oceny. Jeśli chodzi o pokój, dostaliśmy dokładnie taki, jaki już wcześniej Wam pokazaliśmy, natomiast wiemy, że w tym hotelu dostępne są również lepsze opcje, z wyższym standardem i ładniejszym widokiem. Zarówno w pokoju, jak i w całym hotelu było czysto, więc tutaj naprawdę nie mamy się do czego przyczepić. Jedzenie oraz udogodnienia oceniamy na dobrym poziomie, choć jak zawsze zostawiamy temu hotelowi jeszcze przestrzeń do dalszego rozwoju. Dużym plusem tego miejsca jest również lokalizacja, która naszym zdaniem jest naprawdę bardzo dobra, a naszą średnią ocenę widzicie teraz na ekranie. Dajcie znać w komentarzach, czy zgadzacie się z naszą opinią, czy macie inne zdanie. Tworzymy na tym kanale materiały, które naprawdę pomagają wybrać dobry hotel na Cyprze i uniknąć rozczarowań. Zauważyliśmy, że aż 88% z Was ogląda nasze filmy bez subskrypcji. Warto ją włączyć, bo tak działają algorytmy YouTube. Później możecie po prostu nie trafić już na nasze materiały, kiedy będą Wam naprawdę potrzebne. Zaobserwujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. To pomaga nie tylko nam, ale też Wam wracać do tych treści w przyszłości. Nelia. I będziemy teraz nagrywać. To takie dobre zdjęcie zrobię. Bez kamerki. Nie interesuje się Tobą? Nie wejdź do środka. Ja już siedziałam tam nieraz. Tak? Z chłopakami, Potrzebuję ciężar. Dlaczego patrzysz na mnie? No ale kto? Potrzebuję ciężar. No. Widzisz? Przez tydzień na takim koniku można się zanudzić, ale Tobie na pewno by się podobało. No akurat dla dzieciaków to tak słabo, nie? Nie, bo jest dużo. Ale coś tam jest. Myślę, nie nastawiać ten hotel na dzieci. To... Dobra już. To jest do najbliższej plaży. No tak, tylko że Ty nie mówisz kiedy nie mam początku nagranego, jeszcze raz. Teraz ja. Dobra, to
Ja poczekam Jestem chwilę. przygotowana. Dobra, to wszystko nastaw, bo nie będę już trzeci raz. Ja cały czas trzymam. Właśnie kiedy nie trzeba, to